Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj mam dla was w końcu recenzję, no i to jest recenzja gry, o której już sobie mówiliśmy wcześniej, czyli Men of War 2. Przy okazji za udostępnienie tego właśnie tytułu chciałbym podziękować firmie Cenega oraz jej pracownikom w Polsce. A więc jak prezentuje się Men of War 2? Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie, o co tutaj w ogóle chodzi i co to jest za gra. Men of War 2 to jest kolejna część kultowej już serii strategii czasu rzeczywistego od ukraińskiej firmy Bestway. Tytuł umiejscowiono ponownie w II wojnie światowej i ponownie bierzemy w nim udział w różnorakich bitwach na terenie całej Europy i nie tylko. No dobra, ale powiecie, że takich gier w sumie jest już na rynku dużo, nie? Takich strategii o II wojnie światowej. No tak, takich gier jest dużo, natomiast nie są to gry takie jak Men of War. Tą serię wyróżnia jedna rzecz, która tutaj wywraca gameplay do góry nogami. Otóż w strategiach czasu rzeczywistego my z reguły mamy jednostki, po prostu wydajemy im rozkazy i one gdzieś tam sobie chodzą, gdzieś tam sobie walczą. Tutaj oczywiście też tak jest, natomiast w Men of War możemy także przejąć bezpośrednią kontrolę nad dowolną jednostką na mapie i nią po prostu bezpośrednio sterować. Możemy przejąć kontrolę nad żołnierzem i później my sobie możemy nim chodzić za pomocą klawiszy WASD i strzelać z jego karabinu myszką. Tak samo dokładnie działa to w przypadku czołgu, gdzie będziemy bezpośrednio strzelać działem tam, gdzie chcemy, a nie gdzie chce sztuczna inteligencja naszych jednostek. To jest coś unikalnego i to odróżnia ten właśnie tytuł od innych RTS-ów na rynku i ma niebagatelny wpływ na rozgrywkę. Pytanie jednak, jak ta rozgrywka wypada? Zaraz się dowiecie. Tradycyjnie podzielmy sobie tę recenzję na 3 części, a będą to grafika oraz wydajność, misje, fabułę oraz mechaniki, oraz balans i walka jednostkami. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Jeżeli graliście kiedyś w jakieś gry z serii właśnie Men of War i odpalicie ten tytuł, czyli Men of War 2, no to na pewno się zdziwicie i to raczej nie pozytywnie. Otóż ja walę prosto z mostu, pod względem graficznym to ten tytuł w zasadzie nie za wiele się zmienił. Poprzednia część gry, czyli Men of War Assault Squad 2, ona wyszła 10 lat temu, czyli no już bardzo, bardzo dawno, a tego po prostu nie widać, żeby deweloperzy coś z tą grafiką zrobili. Szczerze mówiąc, ten Men of War 2 wygląda jak taki mod HD do tego bardzo starego Assault Squad 2. Okej, w tym momencie niektórzy z was mogą powiedzieć, że w strategii przecież grafika nie jest najważniejsza i ja oczywiście z tym się zgadzam, natomiast po 10 latach od ostatniej gry, no jednak oczekiwałbym tutaj jakiejś zmiany. Tutaj szczerze mówiąc tych zmian nie widać, tekstury są trochę lepszej jakości, no modele są troszeczkę lepsze, animacje natomiast są dalej tragicznie, interfejs jest do dupy i to pomimo, że ten poprzedni interfejs Men of War był całkiem niezły i to stanowi regres do poprzednika, ale o tym powiemy sobie jeszcze później. Jednym słowem, jak na dzisiejsze standardy, to ten tytuł wygląda mocno przeciętnie, nawet biorąc pod uwagę, że jest to gra strategiczna. Najgorzej wyglądają chyba animacje, bo animacja poruszania się koniem to jest w ogóle jakiś smutny żart, po prostu no, tragicznie to wygląda. Ja bym czegoś takiego do gry nie przepuścił, natomiast jak widać twórcom to nie przeszkadzało i oni to do finalnej gry przepuścili. Szczęście jest takie w nieszczęściu, że dzięki tak przestarzałej grafice, to chociaż ta gra działa całkiem sprawnie, na mojej karcie graficznej, która nie jest jakaś super mocna, to jest RTX 3060, była możliwa płynna rozgrywka w rozdzielczości 4K na maksymalnych detalach. Więc nawet jeżeli macie jakiś starszy sprzęt, no to odpalenie i odziałanie Men of War 2 nie musicie się martwić. No dobra, grafika rozczarowuje, natomiast co z resztą? Zacznijmy tutaj od trybów gry i tutaj mała uwaga, ja w tej recenzji będę się skupiał na aspekcie singlowym. Także nie oczekujcie tutaj, że będę opisywał multiplayer, ja w niego troszeczkę grałem, natomiast nie jest to najważniejszy aspekt tej gry. I tutaj w przeciwieństwie do poprzedniej odsłony serii, w Men of War 2 mamy do wyboru w tym aspekcie całkiem sporo. Do naszej dyspozycji oddano m.in. kampanię na 3 nacje, do tego mamy też bonusowe misje, czyli takie luźne misje niepowiązane ze sobą. Są też wielkie operacje, które są całkowicie osobnym trybem, no i jest też możliwość rozegrania specjalnych, losowo generowanych potyczek. I o ile w grafice, tak jak powiedziałem, zmieniło się niewiele, no to tutaj mamy do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi. W niemal wszystkich trybach jeszcze przed całą misją teraz mamy dostępne coś całkowicie nowego, a mianowicie wybór batalionu, jaką my chcemy daną misję grać. I czym te bataliony się różnią, zapytacie? Ano dosłownie wszystkim.
Przykładowo, realizując jakąś misję, możemy wybierać spośród kilku batalionów. Jeżeli wybierzemy tutaj dywizję piechoty zmechanizowanej, no to możemy wtedy na naszej misji liczyć na jakieś elitarne jednostki piechoty wspierane czołgami. Natomiast jednocześnie taki batalion będzie miał niewielką ilość dział i niewielką ilość artylerii. Jeżeli natomiast podczas ekranu misji postawimy sobie nie właśnie na piechotę, tylko na batalion artyleryjski, no to dostaniemy troszeczkę czołgów, dużo niszczycieli czołgów i bardzo potężne działa artyleryjskie, które się idealnie nadadzą do ataku na umocnienie przeciwnika. W taki sam sposób, jeżeli wybierzemy brygadę czołgów, no to dostaniemy dużo więcej czołgów, a dużo mniej piechoty. Dzięki takiemu systemowi, nawet rozgrywając kolejny raz jakieś tam misje, możemy prowadzić walkę w całkowicie inny sposób i dowolnie eksperymentować na polu walki z różnymi jednostkami. To jest naprawdę fajny pomysł, który tą walkę w tej grze urozmaica. Jest to na tyle trafiony pomysł, że szczerze mówiąc, ja bym widział to rozwiązanie nawet w innych grach. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejnym ciekawym elementem, który tutaj wprowadzono, to jest drzewko technologiczne i to drzewko się pojawia przy niektórych trybach gry, jest kolejnym ciekawym dodatkiem. Przechodząc misję określonymi batalionami, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy nabijali tak zwane punkty doświadczenia, które możemy wydać na ulepszanie naszych jednostek w tymże drzewku. To jest kolejnie fajnie wykonany element, który tą rozgrywkę urozmaica i nie pozwala się nudzić. I to jest naprawdę fajne. Niestety poszczególne tryby już tak fajnie nie wypadają. Na początek powiedzmy sobie co nieco o kampanii, u której ja w sumie nie oczekiwałem zbyt wiele i w sumie słusznie. Do dyspozycji nam oddano tutaj kilkanaście misji, które akurat są dość różnorodne, co jest na pewno na plus, natomiast są też trochę nudne. Na szczęście dzięki temu, że one nie są robione na jedno kopyto, bo raz dowodzimy jakąś większą armią, raz mamy jakiś oddział specjalny na tyłach wroga, no to pozwala to przymknąć oko właśnie na nawet bardzo cienką fabułę samych tych misji i ogólnie gra się po prostu nieźle. Poszczególne rozdziały są w porządku, je się całkiem nieźle przechodzi. Gdyby to było na tyle, no to byłoby po prostu całkiem nieźle w aspekcie kampanii. Może nie byłaby to jakaś tam super kampania, ale byłoby nieźle. Ale niestety to jest nie koniec, bo misje w kampanii mają też sporo problemów. Po pierwsze to te misje są strasznie jakoś przegadane, tam jest bardzo dużo dialogów i z tych dialogów w sumie nie za wiele wynika, czyli są po prostu nudne. Po drugie, i to jest dużo ważniejsze, wiele z tych misji zostało źle zaprojektowanych. Wielokrotnie podczas przechodzenia właśnie tych misji w kampanii ja sobie planowałem jak i co będę robił w tej misji, starannie właśnie wybrałem jakiś tam batalion, przygotowałem swój oddział, natomiast gdy już grałem, to się nagle okazało, że przeciwnik cudownie otrzymał jakieś posiłki w postaci czołgów, czy zaatakował mnie z jakiejś zupełnie innej strony, o czym gra mnie w ogóle wcześniej nie poinformowała, że taka możliwość istnieje. Ja wam dam taki prosty przykład. W jednej z misji pilnujemy takiej przeprawy przez rzekę. Logiczne więc jest, że jeżeli tutaj się bronimy, no to mądry dowódca postawi tutaj na właśnie brygadę artylerii, tam jest dużo dział przeciwpancernych, dużo haubic, dużo karabinów i my się będziemy bronić, czyli to idealnie powinno się właśnie przydać. Czołgów tutaj niespecjalnie potrzebujemy, bo i tak się będziemy przecież bronić, a nie atakować. No i wszystko fajnie, i zrobimy tak, no to właśnie będzie ok. Natomiast nagle w tej misji, jak sobie będziemy grać, to twórcy nas zaskoczą, mówiąc, że wróg wyciągnął skądś swoją artylerię i musimy natychmiast zaatakować go, żeby ją zniszczyć. Skoro my zostaliśmy przygotowani do tego, że będziemy się bronić, no to możemy w ogóle nie mieć czołgów, więc nie możemy atakować. Dlaczego taka informacja dopiero dociera do nas, kiedy my już jesteśmy na misji? No tak się nie robi. Ale to nie jest koniec tej misji. Otóż jeżeli nam się uda zniszczyć tą artylerię, to pod sam koniec tej samej misji dowiemy się, że przeciwnik nagle nas okrążył i dostał się na nasze plecy. Jak do cholery to zrobił i czemu nikt w armii tego nie zauważył, to tego akurat nie wiem. Natomiast mnie osobiście to kosztowało sporo strat, bo właśnie na tyłach, gdzie były moje plecy, to ja trzymałem oddziały w rezerwie oraz ciężarówki z amunicją, które zostały po prostu zmiażdżone przez nacierającego wroga. No kurwa, to nie jest jakaś gra akcji, w której my reagujemy tylko na to, co dzieje się na ekranie, tylko to jest taktyczna strategia czasu rzeczywistego. Więc tutaj naturalne jest, że właśnie planowanie i wykonywanie tego, cośmy zaplanowali, to jest podstawa rozgrywki. Twórcy, wprowadzając takie całkowicie niespodziewane i zaskakujące gracza elementy, totalnie wywracają sens tego tytułu. Wystarczałoby wcześniej poinformować gracza, że wróg może mieć dziś artylerię, niewykluczone, że tą artylerię będziemy musieli w pewnym momencie zaatakować.
Wtedy gracz właśnie użyłby innego batalionu i całość byłaby mniej wkurzająca. Niestety gra ta jest wkurzająca, bo wiecie, gdy my starannie planujemy wszystko i widać, że dajemy sobie radę z tym dowodzeniem, a przegrywamy tylko dlatego, że twórca wprowadził do niej jakieś cuda, to jest to po prostu mocno wkurzające. Przez m.in. ten problem nasze wrażenia z kampanii będą jedynie niezłe. Znacznie ciekawsze od kampanii są za to operacje na wielką skalę, które są drugim trybem dostępnym w grze. Tutaj otrzymujemy dostęp zarówno do wspomnianych już batalionów oraz do drzewka technologii, a same misje też są bardziej nastawione właśnie na prowadzenie walk i nie upakowaną w taką nudną i w sumie niepotrzebną fabułę. Te misje są też ewidentnie lepiej wykonane niż te z kampanii i one nie zaskakują tak często gracza w ten idiotyczny, wspomniany już sposób, dzięki czemu możemy je sobie rozplanować. W zasadzie jedyny problem, jaki ja mam z tymi misjami, to taki, że jest ich po prostu mało. Obecnie my mamy dwie wielkie operacje, jest to operacja radziecka oraz operacja amerykańska i do tego mamy też takie mniejsze misje bonusowe. Wszystkie wykonane są całkiem w porządku, natomiast jest ich trochę mało, tak? Liczę, że deweloperzy zdecydują się tutaj na dodanie operacji niemieckiej, bo jej oczywiście mocno brakuje, no i jeszcze paru ciekawych rozdziałów w przyszłości. Nie zmienia to jednak faktu, że wielkie operacje to najlepszy tryb gry, jaki Man of War 2 ma do zaoferowania. No dobra, to są dwa tryby, natomiast zostały nam jeszcze dwie formy zabawy, o których ja mówiłem wcześniej, czyli to są generowane losowo minikampanie oraz również generowane losowo operacje na takiej specjalnej mapie strategicznej. Jak one wypadają? No tutaj niestety muszę wam przyznać, że jest cienko. Po pierwsze, one są niemal w całości generowane losowo, a bitwy w nich polegają w zasadzie na staczaniu takich kolejnych walk z jakimiś botami na mapach prosto wziętych z multiplayera. A to się po prostu nudzi. W tym przypadku akurat wam powiem, że to się nudzi nie tylko tak normalnie, tylko błyskawicznie, a to dlatego, że te potyczki, o których ja mówiłem, które są generowane losowo, one są cholernie długie. To nie jest taka mała losowa bitwa, jak na przykład w Company of Heroes 3, która tam trwa, nie wiem, ze 7-8 minut. Tutaj niemal każda potyczka z tego drzewka, minikampanii, ona trwa kilkadziesiąt minut, a to jest znacznie za długo. Ciągle nawalanie się niemal w tym samym miejscu cholernie się szybko nudzi. Po drugie, ja tu też mam taki problem, że nie wiem za bardzo, o co tu chodzi, natomiast zauważyłem, że wrogie boty w tym właśnie trybie potyczek wydają się mieć nieskończone rezerwy żołnierzy i nieskończone rezerwy sprzętu. Podczas gdy my gramy, no to mamy tam określoną ilość jednostek i my każdą z tych jednostek musimy szanować, bo potem nam ich zabraknie. Niestety w tym momencie wróg bez przerwy rzuca na nas jakieś niemożliwe do uzupełnienia siły bez żadnego limitu, co kompletnie burzy sens tego rodzaju bitew. Ja szczerze wam powiem, że podczas jednej z tych misji ja wystrzelałem chyba z kilkuset żołnierzy wroga, rozwaliłem ze 20 czołgów i cały czas napływały nowe, świeże jednostki przed moje karabiny maszynowe, właśnie tak jakby to była nieskończona ilość. No deweloperzy, jeżeli to jest błąd, to naprawcie go jak najszybciej, a jeżeli to nie jest błąd i tak właśnie miało być, no to się po prostu puknijcie w łeb. Ogólnie rzecz biorąc, z tych 4 trybów jedynie 2 są grywalne, a najlepszym z tych trybów niewątpliwie są wielkie operacje, które też wam osobiście mogę polecić. Przejdźmy teraz do samej walki, która w tej grze, tak jak już sobie mówiliśmy wcześniej, jest dość unikatowa. Oczywiście powraca tutaj znakomity i znany już system kontroli bezpośredniej, natomiast tytuł doczekał się też sporych zmian. Twórcy już przy projektowaniu tej gry przyłożyli dużą wagę do zgodności z historią oraz dokładnego odzorowania jednostek na polu bitwy i to widać. Samych jednostek są całe dziesiątki, tutaj każdy pasjonat historii będzie miał prawdziwą ucztę, jest w czym wybierać. Żołnierze mają historyczne uzbrojenie, żołnierze mają historyczne stroje, a szczególną uwagę też przyłożono do pojazdów pancernych, które bardzo pieczołowicie odzorowano. Tutaj w Man of Warze 2 praktycznie każdy centymetr czołgu obdarzono specjalną wartością pancerza, która nas informuje, czy przebijemy dany pojazd, czy nie. I bardzo mnie cieszy, że deweloperzy tutaj podeszli do aspektu czołgów oraz do pancerza bardzo profesjonalnie. To się chwali. I tutaj ja będę kontynuował jeszcze ten wątek czołgów. W grach z serii Man of War my mieliśmy zawsze do czynienia z takim realistycznym systemem zniszczeń. Pojazdy zawsze w tej serii były podzielone na wiele sekcji. Z reguły był to silnik, wieża, kadłub, działo, czyli takie kilka części, które osobno można zniszczyć.
Jeżeli my przebijaliśmy jakiś pojazd, no to z reguły niszczyliśmy po prostu jedny strzał. No i tutaj odpalając Men of War 2, ja wam powiem, że mocno się zdziwiłem, bo zobaczyłem paski wytrzymałości czołgów. Wiele osób w internecie już napisało, że przez to walka pancerna jest do dupy, że to jest w ogóle gówno spłycone i tak dalej. Natomiast ja postanowiłem sprawdzić, jak to dokładnie działa. Okazuje się, że te punkty HP, które my widzimy przy czołgach, one się tyczą wytrzymałości kadłuba danego czołgu. Pancerz dalej dokładnie działa tak samo jak poprzednio, czyli jeżeli czołgu nie przebijemy, to nie zadajmy mu żadnych uszkodzeń. Więc po co wprowadzono te punkty HP, o których mówiłem? Otóż te punkty wprowadzono po to, żeby pojazdy pancerne w tej grze wytrzymywały trochę dłużej na polu bitwy. Poprzednio, tak jak mówiłem w tym poprzednim Men of Warze, my często pojazdy pancerne niszczyliśmy jednym strzałem, a to faworyzowało ciężkie czołgi na polu bitwy, bo tylko one miały największy pancerz. Teraz natomiast jest tak, że im większy kaliber naszego działa, to tym więcej punktów życia zabieramy czołgom przeciwnika, oczywiście jeżeli je przebijemy. Jeżeli dysponujemy jakimś ogromnym działem, na przykład z czołgu IS-2, to też możemy wziąć przeciwnika na przysłowiowego strzału. Jeżeli mamy natomiast jakieś mniejsze działo, no to systematycznie będziemy ten czołg obijać, aż zostanie zniszczony. Tutaj może was zdziwię, natomiast ja uważam, że to nowe rozwiązanie jest bardzo udane. Dzięki temu właśnie rozwiązaniu, że te czołgi nie padają od razu, to średnie czołgi czy lekkie w tej grze nie są już tak delikatne i używa się ich z większym powodzeniem na polu bitwy. Jednocześnie przy tym całość jest dalej realistyczna, bo dzięki historycznym wartościom pancerzy danych czołgów wszystko jest dalej w najlepszym porządku. Bardzo sprytne rozwiązanie, panowie deweloperzy, i niewątpliwie jest to plus tego tytułu. Jak natomiast wypada tutaj walka z piechotą? No bo na razie mówiliśmy głównie o czołgach. No tutaj jest niestety sporo gorzej, bo o ile czołgi były w sumie całkiem nieźle zbalansowane, no to w przypadku piechoty to jest po prostu lipa. Żołnierze tutaj potrafią błyskawicznie zginąć od jakichś najgorszych podstawowych broni, natomiast jednocześnie przy tym potrafią wytrzymać całkiem sporo pocisków z karabinu maszynowego, no co jest po prostu kompletnie bez sensu. Niektórym jednostkom też za bardzo podbito punkty wytrzymałości i one potrafią wytrzymać ciągły ostrzał nawet kilku naszych żołnierzy, co jest po prostu groteskowe. Ten problem da się częściowo rozwiązać wykorzystując już wspomniany system kontroli bezpośredniej, który pozwala ręcznie sterować danym żołnierzem, natomiast gdy tak robimy i właśnie nagle kosimy tych przeciwników, no to dochodzimy do kolejnego wniosku. A ten wniosek to jest taki, że sztuczna inteligencja w tej grze to jest po prostu kompletny gówno. Ja naprawdę nie przesadzam, to jest tragedia. Bez przerwy jak ja grałem, to mi się zdarzały sytuacje, że żołnierze wysyłani byli w jakieś miejsce, przychodzili na to miejsce i w ogóle nie strzelali. Najgorzej sytuacja tutaj wygląda chyba z pancernymi pojazdami. My bez przerwy musimy pilnować naszych czołgów, bo komputer debil wykonuje jakieś idiotyczne manewry i wykonując te manewry nierzadko odsłania właśnie czułe boki czy tył naszych czołgów i po prostu je bez przerwy tracimy. I to nie dzieje się raz czy tam dwa, to się dzieje naprawdę bez przerwy. No moim zdaniem nikt nie powinien przepuścić takich błędów do wersji premierowej, a jednak tak się stało. Pomimo więc, że ten tytuł ma całkiem ciekawą, realistyczną walkę, no i możliwość użycia bardzo wielu rodzajów jednostek, to przez okrutnie durne AI wrażenia z gry są dużo gorsze i wielu z nas ten tytuł po prostu sfrustruje. I w ostatniej części my sobie z reguły omawiamy sterowanie oraz poziom trudności i tutaj od razu mówię, będzie krótko, natomiast nie dlatego, że jest dobrze, a wręcz przeciwnie, dlatego, że jest źle. Przygotowany przez dewelopera interfejs jest mało intuicyjny, on po prostu jest gówniany, a tu mnie w sumie trochę dziwi, bo w poprzedniej części gry akurat interfejs był całkiem niezły, tutaj więc mamy downgrade i ten downgrade po prostu mocno boli. Jeżeli natomiast chodzi o poziom trudności, no to naprawdę radzę go w ogóle nie ruszać, na pewno go nie podwyższać, bo wtedy przeciwnicy są takimi gąbkami na pociski i my nie możemy ich zabić. Przez wyjątkowo durne AI, o którym już wspominałem, gra nie nada się też w ogóle dla nowicjuszy, więc polecam po nią sięgnąć jedynie graczom co najmniej średnio doświadczonym, a i tak tytuł ma problemy z balansem. I czas na podsumowanie. Powiem wam, że po tym Men of War 2 ja oczekiwałem całkiem sporo. Ja grałem w bardzo wiele gier z tej serii i wspieram deweloperów już od ich pierwszej gry zatytułowanej Soldiers Ludzie Honoru, która wyszła całe 20 lat temu. Przy okazji, jeżeli ktoś tą grę pamięta, to serdecznie pozdrawiam. Wróćmy jednak do tematu. Czy Men of War 2 spełnił moje oczekiwania? No niestety tutaj muszę powiedzieć, że nie.
Chociaż w tej grze wprowadzono całkiem dużo fajnych zmian na plus, jak właśnie na przykład ulepszony system pancerza, czy też możliwość gry różnymi batalionami, to też przy tym okrutnie ją spieprzono, wprowadzając tragiczny interfejs oraz koszmarne AI. Na koniec z tego wszystkiego pozostają nam tylko 2 grywalne tryby z 4, przy czym tylko ten jeden tryb, ten wielkich operacji, można naprawdę nazwać przyjemnym. A to jest trochę mało. Men of War 2 to jest niewątpliwie tytuł z dużym potencjałem, natomiast obecnie jest to gra przeciętna. Myślę, że w toku kolejnych patchy, gdy deweloperzy sobie poradzą z tymi problemami, z tym balansem, z tym wszystkim, to tytuł stanie się w końcu sporo lepszy, natomiast na to musimy jeszcze sporo poczekać. Men of War 2 zakupimy obecnie jedynie na PC w cenie około 200 zł. Jak na mój gust, jak na obecny stan gry, to jest to cena zbyt wysoka. Chociaż ta gra, tak jak mówiłem, ma potencjał, to obecnie jest to potencjał w dużej mierze niewykorzystany i jeszcze sporo czasu upłynie, zanim deweloperzy poradzą sobie z tymi wszystkimi bugami. Czy wtedy, jak sobie poradzą, ta gra będzie warta tych 200? No wtedy to myślę, że tak. Natomiast wtedy to już na promocji zakupi się za dużo niższą kwotę. Men of War 2 to nie jest zły tytuł, natomiast żeby go doszlifować, po prostu potrzeba jeszcze sporo czasu. Przez wyżej wymienione problemy ja się w nim bawiłem różnie, od dobrej zabawy po totalne znudzenie. Jeżeli chcecie zaryzykować, to proszę bardzo kupujcie Men of War 2, natomiast większości z Was radziłbym jeszcze trochę poczekać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.